Cześć, cześć, tu Marek ze Sportego. Zabieram Was dzisiaj na szczyt, z którego będziemy zjeżdżać wszystkimi kolorami tras, jakie są możliwe. Będziemy mieć niebieską trasę, czerwoną trasę i oczywiście czarną trasę. Znajdujemy się oczywiście w Wagrain i będziemy jeździć prawie w samym środku tego ośrodka. Będziemy wyjeżdżać na szczyt Spatskogel krzesłem 6-osobowym Sonntagskogel-Bahn 1 i będziemy zjeżdżać niebieską trasą na początek numer 25. Wyciąg wywozi nas na 1807, a będziemy zjeżdżać na 1615. Krzesło, jak widzicie, 6-osobowe zamykane. Przed nami wierzchołek Spatskogel i trasa 25, która odbijała na lewo. Tu mamy jeszcze trasę 25 czarną. Ale tak sobie myślę, że dla samego rozruszenia na początek dobrze jest zjechać trasą niebieską. Przypominam o możliwym wsparciu energetycznym. Mamy tutaj krótki przejazd przez las, a za chwilę będziemy zjeżdżać do doliny. Dla osób, które chcą się zmierzyć ze ścianką, od razu na prawo. Te osoby, które chcą objechać, nie są gotowe, można pojechać prosto i potem do doliny zjechać trochę łagodniejszą trasą. I teraz większość osób jedzie prosto, a ja postanowiłem pokazać Wam funpark. Zjeżdżamy z trasy na prawo i do przejazdu będziemy mieć 600 metrów. No i zaraz zobaczycie, co ciekawego może się zdarzyć w tym funparku. Oczywiście są tak zwane fale, mamy też zakręty, na których możemy nabierać prędkości. O, tutaj mamy przykład fali, progów. Ale oczywiście także są boksy. Mamy też świetnie zrobiony tunel. Podobno jest około 30 takich elementów, przeszkód i na końcu mamy tak zwanego ślimaka. Także myślę, że bardzo fajna zabawa, rozrywka, a jeżeli chce się przerwać monotonię tych wszystkich zjazdów, ewentualnie jeżeli jest się z dziećmi, no to wtedy ta radocha jest na pewno podwójna. No i na końcu fajnie zabezpieczenie przed zbyt szybkim wyjechaniem, ponieważ tu mamy trasę, która schodzi, czerwoną trasę i czarną trasę. Będziemy za chwilę tamtędy zjeżdżać. A to koniec, podjeżdżamy pod kolejkę. Przejechaliśmy 1200 metrów, różnica poziomu 191, ale już nachylenie średnie to jest 16%. Widzieliście, że naprawdę nie było trudno, tą ściankę jedną można było spokojnie ominąć. 2 minuty wyjazdu i po raz kolejny jesteśmy na szczycie. Tym razem będziemy zjeżdżać czerwoną trasą. Zwróćcie uwagę, przed nami znajduje się takie okienko widokowe. Obok jest taki element betonowy, który ma przyczepiony dziurkacz i za pomocą tego dziurkacza możecie zrobić oznaczenie na swojej mapie, tak zwany A12 Peak Trophy, i jest to bardzo fajne wyzwanie
wspominałem o nim, 12 szczytów do zdobycia w 4 ośrodkach. Wagrain? Nie, w 5. W 5. Alpendorf, Wagrain, Flachau, Zauchensee i Flachau-Winkel. A my tutaj zjeżdżamy z trasą numer 25 czerwoną. Po prawej stronie mamy Grafenberg szczyt, stamtąd pokazywałem zjazd trasą numer 21. Link macie tutaj u góry. A my zjechaliśmy taką trudniejszą część i już w tym momencie jesteśmy na dojazdówce. Jest to też łącznik pomiędzy Grafenberg a doliną, w której między innymi są szczyty Sandtaxkogel i Hirschkogel. Sandtaxkogel jest dokładnie w tym momencie przed nami. I myślę, że to będzie następny mój pomysł na film, żeby stamtąd wam pokazać poszczególne szczyty. A jeżeli ktoś ma ochotę lajka zostawić, ewentualnie chciałby zasubskrybować kanał, to będę wdzięczny. Zawsze to spowoduje większe zasięgi na YouTubie i więcej osób może zobaczyć filmy narciarskie. Koniec, ale to nie filmu, tylko koniec czerwonej trasy. Różnica poziomu 140 metrów. Przejechaliśmy niecały kilometr. No i tu już procenty nam podskoczyły. Chociaż nie tak bardzo, bo średnio 15% przez tą końcówkę, a za to maksymalne 31%. No i przechodzimy na czarną trasę, najkrótszą trasę, najtrudniejszą. I będziemy trasą Kogel-Jaga zjeżdżać. Jesteśmy w tym samym miejscu oczywiście. Czerwona 25 na prawo, niebieska 25 na lewo, a my kierujemy się prosto. I mamy nasz Kogel-Jagd, czyli 55% podobno, 27 stopni na 400 metrach. I to już zaczyna się poważna zabawa. Raczej uważajcie, kiedy wchodzicie, bo w momencie, kiedy ten stok jest mocno zmrożony, to w przypadku upadku nie zatrzymacie się tak szybko. Tu po stronie naszej prawej znajduje się dojazdówka, bo z czerwonej trasy można było odbić i pominąć ten najtrudniejszy kawałek czarnej trasy i zjechać tą drugą częścią. No i też świetnie widać tutaj wyciąg narciarski, który nas wywozi. Zresztą to jest też wyciąg, który jakby umożliwia nam poruszanie się z jednej części Wagrain w kierunku Flachau. No, jak widzicie, dość szybko nam poszło. Jesteśmy już na samym dole. 165 metrów różnicy poziomów. Nam wyszło 550 metrów, tylko krótki bardzo zjazd, ale już średnia 30%, 42% maksymalnie. A ja was zapraszam na jeszcze jeden film na pewno z Wagrain. Pozdrawiam, cześć, Marek.